Wiele osób marzy o tysiącach wyświetleń i milionach złotych na koncie. Są jednak dwa powody, które najczęściej powstrzymują, może także i Ciebie, przed nagrywaniem na YouTube. Pierwszy problem to pokazywanie twarzy, a drugi to brak czasu na tworzenie wideo. Dlatego w tym wideoporadniku pokażę Ci, jak możesz otworzyć własny kanał na YouTube i generować wideo z pomocą sztucznej inteligencji bez pokazywania swojej twarzy. A co najlepsze, stworzenie każdego filmu zajmie Ci dosłownie kilka minut od stworzenia pomysłu poprzez wygenerowanie i opublikowanie później takiego materiału. Chodźmy na komputer i zaczniemy działać, bo szkoda czasu. W pierwszym kroku wejdź na tą stronę, link oczywiście wrzucę Tobie także w opisie. Skorzystaj koniecznie z linku w opisie, bo dzięki niemu dołączysz na najlepszych możliwych warunkach i bardzo możliwe, że złapiesz się także w tym momencie na jakąś dodatkową promocję. Kliknij tutaj następnie ten przycisk, aby dołączyć, założyć konto. Ten proces jest banalny, więc z pewnością sobie z nim poradzisz. I od razu mamy interfejs aplikacji, który umożliwi nam generowanie wideo bez pokazywania swojej twarzy. Całość jest tutaj naprawdę bardzo prosta, bo wystarczy, że tutaj wpiszemy polecenie, tak jak na przykład do generatora grafik czy innego generatora wideo, co chcemy, aby tutaj powstało. Z tą różnicą, że wideo, które tutaj zostaną stworzone, mogą trwać nawet kilka czy kilkanaście minut. Tutaj jednak jest pewien haczyk. Jeżeli wpiszesz zwykłe polecenie w stylu stwórz mi wideo o zdrowej diecie, to oczywiście sztuczna inteligencja wymyśli całkiem ciekawe wideo, skrypt, powie to głosem lektora, dobierze odpowiednie klipy, no i zmontuje za Ciebie to wideo. Jednak w mojej ocenie taki klip będzie bardzo mocno przeciętny. Dlatego użyjemy innego narzędzia sztucznej inteligencji, które pomoże nam wymyślić ciekawe pomysły na filmy, a następnie wybierze dla nich odpowiedni hook, czyli to rozpoczęcie filmu, które ma przyciągnąć uwagę widza, a następnie doda nam kluczowe elementy, które później mają się znaleźć w filmie. Otwórz swój ulubiony czat sztucznej inteligencji. W moim przypadku jest to Claude AI. Ty oczywiście możesz użyć czatu GPT, Gemini czy rewolucyjnego ostatnio modelu od NVIDII. Polecenie może wyglądać w taki sposób. Wciel się w rolę kreatywnego twórcy na YouTube i zaproponuj mi 10 pomysłów na kanał. No i tu oczywiście podaj swój pomysł na kanał. Ja wpisałem tutaj dla przykładu dietetyczny. Narzędzie InVideo AI możesz także wykorzystać jako generator kontentu wideo na Twoje social media biznesowe. Na przykład jeżeli masz już salon kosmetyczny, czy właśnie jesteś profesjonalnym dietetykiem. Wtedy warto byłoby dopisać jeszcze coś w stylu chcę, aby filmy rozwiązywały realny problem moich klientów podopiecznych. I tu możesz samodzielnie także podać przykłady. Na przykład nadwaga, bóle brzucha czy trądzik. Więcej, m.in. o tym, jak tworzyć prompty, a także wykorzystywać sztuczną inteligencję w praktyce, dowiesz się z mojego kursu Okiełznaj AI. Wysyłamy to polecenie, no i czekamy na wyniki. Ok, mamy już efekty. Pierwszy z pomysłów jest bardzo fajny, tylko tyle, że sztuczna inteligencja nie przygotuje nam takiego materiału, więc musielibyśmy to nagrać ręcznie. Dlatego patrzymy na kolejne przykłady. I doskonałym przykładem tego, co może dla nas w pełni wygenerować sztuczna inteligencja, jest właśnie pomysł czwarty, czyli fakty i mity dietetyczne. Tutaj wskazówka dla Ciebie. Zbieraj takie pomysły, które uznajesz za wartościowe, są w Twoim stylu i przydadzą się właśnie do generowania treści, a następnie zwracaj na nie uwagę sztucznej inteligencji, a jeżeli masz możliwość korzystania na przykład z projektów Claude, tworzenia własnych GPT-sów, czy agentów w jakimś innym miejscu, to nakarm go właśnie danymi, dając mu te poprawne przykłady. Dzięki temu kolejne będą jeszcze bardziej trafne. Dalszych pomysłów już nie czytałem, do tego teraz wrzucam mu tylko, że podoba mi się pomysł czwarty i aby dał mi 5 pomysłów na konkretne wideo właśnie dotyczące mitów dietetycznych. Wszystkie te pomysły były bardzo fajne i ja wybieram tutaj akurat pomysł piąty, czyli dotyczący mitu glutenowego. Bardzo fajnie, bo tutaj niżej widzimy, że czat od razu nam podpowiedział, jaki powinien być ten film, na co zwrócić uwagę, ale spokojnie, zaraz poprosimy go o jeszcze dokładniejsze konkrety. Więc ja napisałem, podoba mi się pomysł piąty, zaczniemy od hooka, który przyciągnie uwagę widza, a następnie poprosiłem go, aby opisał szczegółowo sceny, a także muzykę, bo w filmie będzie oczywiście też uwzględniona muzyka. Dajemy Enter i czekamy na wyniki. Ważna uwaga, ja pokazuję teraz Tobie to wszystko na jednym wideo, aby nie powstał nam tutaj jakiś szum i zakłócenia, dzięki czemu będzie Ci po prostu łatwiej zrozumieć cały ten proces. Oczywiście, jeśli nabierzesz już wprawy, to możesz robić to masowo, pisząc, że podoba mi się pomysł pierwszy, trzeci, piąty, 17 i teraz wygeneruj do nich skrypty. Ok, a więc mamy nasze efekty. Wyrzuć chleb, gluten Cię zabija. Myślę, że mocny hook i od razu też kontrowersyjny. Czat opisał nam to bardzo szczegółowo, nawet z efektami dźwiękowymi dotyczącymi danej sceny. Niestety w tym momencie InVideo AI jeszcze nie robi aż takich efektów, ale może kiedy będziesz oglądać to wideo, to już będzie to potrafił robić. Tak więc kopiujemy sobie cały tutaj ten skrypt i przechodzimy z powrotem do InVideo AI. W generatorze nie wspomnieliśmy jeszcze o języku i paru innych elementach, dlatego wybieramy tutaj tą opcję. I teraz mamy taki
taki bardzo prosty konfigurator do wyklikania. W pierwszym miejscu tutaj wybieramy, jakie długie chcemy, aby było nasze wideo. W przypadku krótkich formatów, takich jak YouTube Shorts, TikTok czy Instagram Reels, proponuję tutaj wybrać 30 sekund. W przypadku dłuższych, no to już odpowiednio sobie dostosuj. Tutaj teraz mamy takie dwa pola, w które można coś wpisać. Ja proponuję wkleić tutaj w to pierwsze pole to, co przed chwilą wygenerowała nam sztuczna inteligencja. Kolejne bardzo ważne miejsce to język. Tutaj musimy przełączyć z domyślnego angielskiego na polski, który oczywiście jest dostępny w tym generatorze wideo. Dalej możemy zdecydować, jaki chcemy, aby był głos lektora. Czy ma być to męski, żeński, a następnie możemy także wybrać akcent tej osoby. W kolejnym kroku możemy dodać napisy. Możliwości do wyboru jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Następna opcja, czy chcemy używać wideo z iStocka. Te wideo będą miały znak wodny, więc proponuję je ograniczyć do minimum, aby nie trzeba było na nie marnować swoich kredytów. Więc klikamy tutaj i wybieramy opcję drugą. Dalej musimy ustawić co z muzyką. Ja proponuję zostawić ustawienia domyślne. Klikamy tutaj kontynuuj, no i zatwierdzamy wszystko tym wielkim przyciskiem generuj. Teraz po chwili najprawdopodobniej wyskoczy nam taka ankieta. W niej możemy wybrać naszych odbiorców, czy mają być to fani zdrowia, diety, czy ogólnie. Ja myślę, że zdrowie jest tutaj dobrym wyborem. Dalej, jaki ma być styl i przekaz naszego wideo. A na końcu platforma, czyli to, co będzie miało wpływ właśnie m.in. na ułożenie, czy ma być to pionowo, czy poziomo. Ja proponuję wybrać tutaj właśnie w tym przypadku, kiedy wybraliśmy 30 sekund YouTube Shorts. No i zatwierdzamy kontynuuj. Teraz musimy poczekać, aż sztuczna inteligencja wygeneruje dla nas wideo. Zależnie od długości wideo może to potrwać od kilku do zazwyczaj kilkunastu minut. Ok, nasze wideo jest już gotowe. Zobaczmy, jak to wygląda. Wyrzuć chleb. Gluten cię zabija. Czy tylko ja nie wiedziałem, że gluten nie jest taki zły, jak mówią? Czy słyszeliście kiedyś, że gluten to wróg numer 1? Moim zdaniem wyszło bardzo dobrze. Jeśli jednak Twoje wideo od razu nie będzie perfekcyjne tak jakie chcesz, to teraz pokażę Ci, jak możesz w łatwy sposób edytować wygenerowane wideo z pomocą sztucznej inteligencji. Pierwsza opcja to wpisywanie poleceń tutaj w to pole. Tutaj możesz napisać, co ma zostać zmienione. Na przykład, że zmień wstęp, zmień głos lektora na wyższy, niższy, kobiecy i tak dalej. Po wprowadzeniu polecenia klikasz tutaj w ten przycisk generuj, no i po chwili wideo będzie odświeżone. Jeśli jednak chcesz mieć więcej możliwości edytowania i zmiany wideo, to kliknij tutaj w Edit. Teraz możemy m.in. wymieniać tutaj media, czyli obrazy i wideo, które są tutaj użyte w naszym filmie. Powiedzmy, że chcemy zmienić ten drugi klip, to musimy go zaznaczyć, a następnie możemy tutaj wgrać media lub zjechać niżej i skorzystać z naszej biblioteki, gdy już coś wcześniej oczywiście wgramy. Ja dla przykładu wrzucę tu jakiś obraz z galerii, niech będzie ten. Robimy replace, no i jest zastąpiony. Teraz widać, że zamiast tego wideo, co było z tyłu, będzie wyświetlony ten obraz. Druga opcja edycji, którą musisz poznać generując content wideo z pomocą sztucznej inteligencji, jest edytowanie skryptu. W tej zakładce masz bezpośredni wpływ na to, co jest wypowiedziane w filmie. Ty w łatwy sposób możesz zmienić jakąś treść, możesz ją usunąć, możesz także modyfikować tutaj media dopasowane do tego elementu, a także możesz zmieniać głos. Ostatnia zakładka to edycja muzyki, czyli naszego podkładu dźwiękowego w filmie. Jest tu naprawdę bardzo szeroka biblioteka dostępnych dźwięków, wystarczy, że sobie go podsłuchasz, no i wybierzesz ten, który Twoim zdaniem jest bardziej odpowiedni. Jak widzisz, cały ten proces jest stosunkowo prosty i nie wymaga zbyt wiele czasu. Tak więc mi nie pozostało nic innego, jak życzyć Tobie powodzenia. A kiedy już stworzysz swój kanał YouTube bez pokazywania twarzy, to koniecznie wrzuć link do niego tutaj niżej w komentarzu. Chętnie na niego zerknę i zobaczę, co udało Ci się stworzyć. Powodzenia!